Pieniądz był wykorzystywany jako nośnik propagandowy od początku swojego istnienia. Władcy podkreślali na nim swój majestat, chwalili się odniesionymi zwycięstwami czy przypieczętowanymi traktatami. Współczesny pieniądz niewiele się pod tym względem różni. Jako przedmiot pożądania z pewnością trafi on w ręce wielu osób, które zaznajomią się z jego wizerunkiem. Po przyjęciu przez Polskę chrześcijaństwa pierwsi władcy demonstrowali na monetach obok swojego wizerunku symbole chrześcijańskie, krzyże, wizerunki świętych i tym podobne. Współcześnie przedstawia się na banknotach zasłużone postacie, a na monetach okolicznościowych ważne momenty w historii kraju, wybitne postacie czy rocznice wydarzeń. Tak jest nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Dziś przedstawimy Wam typowo propagandowy przekaz na pieniądzu emitowanym przez agresora dla terenów spornych. I to nie jest historia II wojny światowej, tylko czasy nam współczesne. W jednym z poprzednich odcinków prezentowaliśmy monety Naddniestrza, chcąc pokazać monety wytworzone z innych materiałów niż metal. Dziś rozwiniemy temat monet naddniestrzańskich. Naddniestrzańska Republika Mołdawska to państwo uznawane jedynie przez Rosję i samą siebie. Wprowadziła nowe monety z materiałów kompozytowych, a w trosce o niedowidzących każda moneta ma inny kształt. Każda jest też innego koloru. Monety zostały opracowane przez Rosję. Ponoć są świetnie zabezpieczone. Posiadają mikroteksty, mają specyficzną powierzchnię plastiku oraz odmiennie zachowują kolory w podczerwieni i ultrafiolecie. Na wszystkich monetach widnieje napis Pridniestrowski Republikański Bank, czyli Republikański Bank Naddniestrza oraz seria AA, świadcząca o tym, że jest to seria próbna. Wszystkie monety mają grubość 1,2 mm. 1 rubel to żółto-brązowa okrągła moneta o średnicy 26 mm przedstawiająca Aleksandra Suworowa, rosyjskiego dowódcę, uczestnika tłumienia Konfederacji Barskiej oraz głównodowodzącego w walkach przeciw insurekcji kościuszkowskiej. Był dowódcą wojsk okupujących Polskę przed III rozbiorem. To on był odpowiedzialny za rzeź mieszkańców warszawskiej Pragi. 3 ruble. To zielony kwadrat o boku 26 mm. Na monecie jest portret dowódcy wojskowego hrabiego Aleksandra Fiodorowicza Langerona. Był to francuski emigrant, dowódca wojskowy epoki wojen napoleońskich, który przyczynił się do rozwoju Odessy. 5 rubli. To niebieski pięciokąt o wysokości 28 mm przedstawiający Piotra Aleksandrowicza Rumiancewa-Zaduńskiego. Był on generałem carycy Katarzyny Wielkiej. W tamtych czasach był najsłynniejszym rosyjskim dowódcą. Uczestniczył m.in. w kampanii polskiej w 1794 roku przeciw powstaniu kościuszkowskiemu, podobnie jak Suworow na monecie 1 rubel. 10 rubli to pomarańczowy sześciokąt o odległości między wierzchołkami wynoszącej 28 mm. Przedstawia carycę Katarzynę II Wielką. Proszę bardzo, na górze macie monety z Donbasu, na dole z Ługańska. Może po kolei. Te pierwsze 4 są aluminiowe. Co my tu mamy napisane? Teraz świetny znak. 1 rubl 2015. No i widzicie Donbas. Zwróćcie uwagę na tą symbolikę. Na każdej z tych monet 1, 2, 3, 5, 10. Na każdej z nich macie taki sam awers. Przypomina mi się filmy z głębokiego Związku Radzieckiego, gdzie taka symbolika była stosowana. I 20 rubli, prawdopodobnie miesiąc. Tyle na temat Donbasu. Na temat Ługańska, widzicie, że monety są dużo ciekawsze. Może zaczniemy od najniższego nominału.
10 kopiejek. Tutaj jest cała seria monet z środkami transportu. To też ciekawostka dla osób, które zbierają monety tematycznie. Monety pochodzą z roku 2014. Te z Donbasu są z 2015. A 14 też był Krym. Widzicie dwugłowy orzeł. Republika Ługańskaja. Republika Ługańska. Dwadzieścia kopiejek. Samolot. Pięćdziesiąt kopiejek. No, tutaj jest nazbyt wymowna symbolika. Jeden rubel. Gaz 13. Autogaz 13. Na kolejnej monecie dwurublowej macie Moskwicza 402. No i zaczynają się cięższe kalibry. Parowozy. EU 5231, 5 rubli. I monety bimetaliczne. 10 rubli. TE 109. Kolejna moneta bimetaliczna. 25 rubli. I tutaj mamy lokomotywę TEM2. To jest też gratka dla miłośników kolei i parowozów, dlatego że tematyka parowozów bardzo rzadko przewija się w numizmatyce. Dużo częściej jest spotykana na znaczkach pocztowych, więc filatyliści są bardziej zadowoleni. Ale wracając do tematu, zobaczcie, to są wszystko monety republik spornych. Po Naddniestrzu, kolejnym miejscem, gdzie Rosjanie puścili swoje pieniądze propagandowe, jest oczywiście Republika Krymu. Nie będę tutaj za bardzo wchodził w historię, bo na pewno pamiętacie 2014 rok, marzec, kiedy Rosja zaanektowała Krym przy pomocy Zielonych Ludzików. Sytuacja do tej pory jest taka troszeczkę nieunormowana. W każdym bądź razie Rosjanie wybili pamiątkowe monety o nominałach oczywiście kopiejkowych i rublowych, nie hrywny. I tutaj jedna rzecz. Na internecie udało mi się znaleźć sprzeczne informacje dotyczące aktualnie obowiązującej waluty na Krymie. Jedni twierdzą, że nadal jest tam hrywna, inni, że już tylko rubel, a jeszcze inni, że był okres przejściowy, kiedy Rosjanie wprowadzili rubla, można było przez 1,5 roku płacić jedną i drugą walutą, obecnie został tylko rubel. Jeżeli wiecie coś na ten temat, proszę dajcie znać w komentarzu, bo ja na Krymie nie byłem, a na pewno najlepsze informacje mają ci z pierwszej ręki. W każdym razie Rosjanie wybili, bo na pewno to rosyjska mennica puściła monety Republika Krym. Wszystkie pokażemy je w zbliżeniu, natomiast oczywiście nie mogło zabraknąć Putina. Tych monet jest całkiem sporo i właśnie chciałem tak szybciutko Wam je zaprezentować. Rok 2014, czyli rok aneksji Krymu. 1 rubel. I proszę zobaczyć. Republika Krym. Kolejny nominał. 3 ruble. Więc zachowany system rosyjski. Również Republika Krym. Coraz większe i coraz cięższe te monety. Kolejny nominał. 5 rubli.
I jeszcze jeden naprawdę wielki i ciężki. No trochę waży. Nawet dosyć gruby jest. 25 rubli. A mają rozmach. To nie wszystkie monety Krymu. Tą krótką serię 4 sztuk nazwałbym serią pokojową. Teraz czas na cięższy kaliber. 10 kopiejek. Czołg T-80. Projekt czołgu powstał w biurze konstrukcyjnym zakładów kirowskich w Leningradzie. Był pierwszym na świecie seryjnie produkowanym czołgiem wyposażonym w turbinę gazową. Pierwszy egzemplarz zjechał z linii montażowej w 1976 roku. T-80 produkowany jest nadal w wielu wariantach w zakładach w Omsku w Rosji i Charkowie na Ukrainie. Taką samą nazwę ma czołg lekki z okresu II wojny światowej, lecz na monecie wyraźnie widać, że chodzi tutaj o nowszy projekt. 20 kopiejek, czołg T-90. Czołg ten wszedł do produkcji w 1993 roku. Jest to zaawansowana modernizacja czołgu T-72B, używany w wielu armiach świata. Jest produkowany do nadal. 50 kopiejek, krążownik Moskwa. Moskwa to krążownik rakietowy projektu 1164 typu Atlant, wprowadzony do służby w 1983 roku. Rosja posiada 3 takie jednostki na swoim stanie. W rzeczywistości pracę nad tymi krążownikami rozpoczęto o wiele wcześniej, bo już pod koniec lat 60. XX wieku. Gdyby wartość okrętu oceniać ilością luf i rakiet, krążownik Moskwa byłby jednym z najsilniejszych okrętów na świecie. Jednak jest to przestarzała jednostka pływająca. 1 rubel. Helikopter Mi-28. Mi-28 to rosyjski dwumiejscowy śmigłowiec szturmowy w układzie tandem. Piloci siedzą jeden za drugim. Powstał jako odpowiednik amerykańskiego śmigłowca Apache. Głównym jego przeznaczeniem jest niszczenie czołgów. Prototyp Mi-28 wykonał pierwszy lot w 1982. W 1988 podjęto decyzję o rozpoczęciu produkcji w zakładach Rostwiertoł w Rostowie nad Donem. W styczniu w 1988 pierwszy lot wykonał prototyp wersji Mi-28A. Projekt został jednak anulowany i zastąpiony kolejną wersją Mi-28N, która wykonała swój pierwszy lot w listopadzie 1996 roku. Jego charakterystycznym elementem jest radar umieszczony w owalnej obudowie nad wirnikiem. Śmigłowce Mi-28N zostały po raz pierwszy użyte bojowo w Syrii w 2016 roku. 2 ruble Su-35. Su-35 to rosyjski jednomiejscowy, dwusilnikowy myśliwiec wielozadaniowy. Jest to zmodernizowana wersja Su-27. Powstał jako odpowiednik amerykańskiego myśliwca przewagi powietrznej F-15 Eagle, produkowanego od 1972 roku. 5 rubli Tu-160. Tu-160 to rosyjski odrzutowy ponaddźwiękowy bombowiec strategiczny o zmiennej geometrii skrzydeł, zbudowany w biurze konstrukcyjnym Tupolewa, używany od 1987 roku. Jest to najcięższy samolot bojowy świata. Obok Tu-95 stanowi podstawowe uzbrojenie rosyjskiego lotnictwa strategicznego. Kolejna moneta 5 rubli. Tym razem z Putinem i Krymem oraz datą 18 marca 2014. Zwróćcie proszę uwagę na jeden szczegół. Zamiast dotychczasowego napisu Autonomna Republika Krym i rok na dole mamy tylko napis Republika Krym. 18 marca 2014 roku rosyjscy żołnierze dokonali szturmu na ukraińską jednostkę wojskową w Symferopolu. Tego dnia miał też miejsce wiec poparcia za przystąpieniem Krymu do Rosji, a prezydent Rosji Putin wygłosił przemówienie przed aneksją Krymu. Moneta z Putinem rozgranicza nam dotychczasowe nominały prezentujące współczesne środki bojowe Rosji od prezentowanych dalej jednostek historycznych, ale nawiązujących silnie do przywiązania Krymu do Rosji. 10 rubli. Pancernik Sewastopol. Wyprodukowany w 1911 roku pancernik z okresu I i II wojny światowej, początkowo nazwany Siewastopol dla uczczenia krymskiego miasta, a następnie w 1921 roku przemianowany na Parazijskaja Komuna dla upamiętnienia Komuny Paryskiej z 1871 roku.
W 1943 okrętowi przywrócono imię Sewastopol. W 1954 okręt stał się jednostką szkolną. Został wycofany ze służby 2 lata później, w 1956. Zezłomowany na przełomie 56 i 57 roku w Sewastopolu. 10 rubli, Rosyjska Federacja Sewastopol. Rewers tej monety oraz jej parametry są takie same jak standardowych 10-rublowych obiegówek rosyjskich. 16 marca przeprowadzono referendum, w wyniku którego dzień później ogłoszono niepodległość Republiki Krymskiej, a 2 dni później włączono ją w obszar Rosji. Rosyjskie 10 rubli zostało wybite dla upamiętnienia tego faktu. Na monecie zaznaczono miasto wydzielone Sewastopol. 25 rubli, niszczyciel Smietliwej. Smietliwej to rosyjski niszczyciel z początku XX wieku i okresu I wojny światowej. Został zwodowany 2 sierpnia 1901 roku w stoczni Krichton w Petersburgu. Do służby wszedł we wrześniu 1902 roku z przydziałem do floty czarnomorskiej. Opanowany przez bolszewików okręt został samozatopiony w czerwcu 1918 roku w Noworosyjsku, by uniknąć przejęcia przez Niemców. 25 rubli, referendum. 96,8% uczestników niedzielnego referendum na Krymie z 16 marca 2014 roku, uznawanego za nielegalne przez ukraińskie władze, opowiedziało się za przyjęciem Krymu do Rosji. Frekwencja wyniosła aż 83,1%. 96,77% odpowiedziało pozytywnie na pierwsze pytanie, które brzmiało: czy jesteś za ponownym zjednoczeniem Krymu z Rosją na prawach podmiotu Federacji Rosyjskiej? Na drugie pytanie, czy jesteś za przywróceniem obowiązywania Konstytucji Republiki Krym z 1992 roku i za statusem Krymu jako części Ukrainy, twierdząco odpowiedziało tylko 2,5% głosujących. 0,7% głosów uznano za nieważne. 50 rubli, Putin. To kolejny nominał monety z Putinem. Poprzednie 5 rubli różniło się tylko nominałem i stopem. Wielkość monety oraz pozostałe elementy wizerunku pozostały niezmienione. Nominał 50 rubli wykonano z bimetalu. 100 rubli, deklaracja. Jednostronna próba oderwania się Krymu od Ukrainy nastąpiła 11 marca 2014, kiedy połączone Zgromadzenie Radnych Rady Najwyższej Republiki Autonomicznej Krymu i Rady Miejskiej Sewastopola przejęło deklarację niepodległości Republiki Krymu. 17 marca 2014 niepodległość Krymu uznała Rosja, a dzień później podpisano umowę między Rosją a Republiką Krymu i miastem wydzielonym Sewastopol o włączeniu Krymu do Rosji jako nowe podmioty federacji. 250 rubli, referendum. To kolejny przykład monety wykorzystującej wizerunek innej monety o niższym nominale 25 rubli. W tym przypadku obie monety są wykonane z bimetalu, ale z różnych stopów, przez co różnią się dodatkowo kolorem. Powyższa seria monet krymskich ukazuje nie tylko nowoczesny sprzęt wojskowy, ale też historyczny, nawiązując do przywiązania tych ziem do Rosji. Widzimy tu typowo rosyjską politykę, zastraszanie militarne i dążenie do poszerzania swoich terytoriów. Monety Donbasu, Ługańska i Krymu to jeszcze nie wszystko. Przyjrzyjmy się jeszcze monetom Doniecka. Czy z nich również bije propaganda z wykorzystaniem militariów dających jednoznaczny przekaz? No nie chciałem, ale muszę tutaj wtrącić swojego sucharka. Znacie legendę o Lechu, Czechu i Rusie? Wersja prawdziwa. Otóż kiedy 3 braci, Lech, Czech i Rus, dorosło, postanowili opuścić rodzinny dom i założyć swoje osady tam, gdzie upadnie strzała wystrzelona z ich łuku. Lech nie strzelił daleko, ponieważ strzała biła się w dąb, na którym gniazdo miał orzeł, więc postanowił założyć tam swoją siedzibę i nazwał ją Gniezno. Czech strzelił gdzieś na południe, strzała poleciała za góry, szukał, znalazł, założył miasto Pragę. A Rus strzelił gdzieś na wschód. I tak chodzi i szuka tej strzały. Ostatnio widziano go na Krymie. Doniecka Republika Ludowa to państwo nieuznawane, istniejące na terenie części obwodu donieckiego Ukrainy. 12 maja 2014 roku, dzień po referendum niepodległościowym, ogłosiła swoją suwerenność. 10 kopiejek AK-47. Automat Kałasznikowa, potocznie zwany Kałasznikow. To radziecki karabinek automatyczny opracowany tuż po II wojnie światowej przez Michaiła Kałasznikowa.
We wszystkich swoich wersjach jest chyba najliczniej produkowaną bronią na świecie, która jest w ciągłym użyciu. 20 kopiejek Aurora. Aurora to krążownik pancerno-pokładowy, zbudowany w Petersburgu. Wszedł do służby 29 lipca 1903 roku. Nazwa okrętu pochodzi od rzymskiej bogini Aurory, Jutrzenka. Aurora pierwszy raz została użyta bojowo w wojnie rosyjsko-japońskiej w 1904-1905 roku. W końcu 1916 roku okręt został skierowany do Piotrogrodu na remont. Duża część jego załogi uległa wówczas panującej tam atmosferze rewolucyjnej. W marcu 1917 roku załoga Aurory aktywnie uczestniczyła w rewolucji lutowej. Z Aurory oddano strzał ślepym nabojem. Strzał ten został szeroko spopularyzowany w propagandzie komunistycznej jako umówiony sygnał do szturmu na Pałac Zimowy, który zapoczątkował zwycięską rewolucję październikową. Relacje uczestników zdarzenia jednak nie potwierdzają tego faktu. A wiecie, jaki jest najsilniejszy okręt świata? Właśnie Aurora. Jeden raz strzelił, do tej pory wszystko się wali. 50 kopiejek Katiusza. Katiusze to radzieckie wyrzutnie rakietowe wprowadzone na uzbrojenie Armii Czerwonej począwszy od 21 czerwca 1941 roku podczas II wojny światowej. Katiusza to zdrobnienie popularnego w Rosji żeńskiego imienia Jekaterina, Katarzyna. Po raz pierwszy Katiusze zostały użyte w boju w lipcu 1941 roku w trakcie walk o Smoleńsk. Termin Katiusza używany jest dla określenia wszelkiego rodzaju wyrzutni rakietowych wzorowanych na sowieckich oryginałach. Jeden rubel Kuzniecow. Admirał Kuzniecow, rosyjski lotniskowiec znajdujący się w służbie od roku 1991 do chwili obecnej. Zadebiutował bojowo w listopadzie 2016 roku podczas interwencji w wojnie domowej w Syrii. Od 2017 roku okręt znajduje się w remoncie. 2 ruble KW-1. KW-1 to radziecki czołg ciężki z okresu II wojny światowej. Powstał w 1939 roku w leningradzkich zakładach kirowskich. Był produkowany także w czelebińskiej fabryce traktorów, ogółem w liczbie 4786 egzemplarzy, wszystkich wersji. Nazwany od radzieckiego komisarza obrony Klimenta Woroszyłowa. Wart odnotowania jest fakt, że przewyższał konstrukcje niemieckie z początku wojny. $5 Ił-2. Ił-2 to radziecki samolot szturmowy z czasów II wojny światowej, zaprojektowany przez Siergieja Iliuszyna. Nazwa pochodzi od pierwszych liter jego nazwiska. Maszyna powstała w liczbie 36 154 egzemplarzy, co czyni go najliczniej produkowanym samolotem wojskowym, a także trzecim najliczniej produkowanym płatowcem w historii lotnictwa. Przez niektórych Ił-2 uważany jest za najlepszy samolot szturmowy II wojny światowej. Na monecie jest błąd w opisie. Napisano IG-2 zamiast Ił-2. Czy to fuszerka świadcząca o niedbale i w pośpiechu przygotowywanych monetach na cele propagandowe? 10 rubli Topol M. To rosyjski rakietowy pocisk balistyczny dalekiego zasięgu klasy Ziemia-Ziemia, przystosowany do przenoszenia 3 głowic jądrowych. Topol M ma opinię najbardziej precyzyjnego rosyjskiego pocisku międzykontynentalnego. Pocisk ten ma znacznie większe przyspieszenie niż inne pociski międzykontynentalne. Silniki poszczególnych stopni rozpędzają Topol M do prędkości 7320 metrów na sekundę, pozwalając jednocześnie na przebycie po spłaszczonej trajektorii odległości 10 000 kilometrów. 25 rubli MiG-29. MiG-29 zaprojektowano w 1972 roku, oblatany w 1977 i produkowany od 1983. W 1990 roku siły powietrzne ZSRR przestały kupować MiG-2, przez co zaprzestano produkcji seryjnej. Samolot jednak rozwijano i wciąż jest on modernizowany. Federacyjna Republika Noworosji to krótkotrwała, trwająca niepełny rok konfederacja 2 samozwańczych republik ludowych, Donieckiej i Ługańskiej. Istniała od 22 maja 2014 do 20 maja 2015 roku. Monety tych 2 republik już omawialiśmy.
Okazuje się, że nawet tak krótki czas istnienia Republiki Noworosji wystarczył, aby ukazały się monety i tego tworu politycznego. Charakterystyczne dla tych monet jest to, że mają one zdecydowanie niższe nominały niż prezentowane wcześniej monety innych republik oraz wielkość tych monet jest nieproporcjonalnie większa w stosunku do nominału. Dla przykładu 10 kopiejek krymskich jest zbliżone wielkością do 1 kopiejki Noworosji. Jedna kopiejka T90. Ten model czołgu pojawił się już na monecie o nominale 20 kopiejek z Krymu, dlatego nie będziemy go ponownie omawiać. Zastanawiający jest jednak fakt powtórnej prezentacji tego modelu czołgu. Czy była to pomyłka, czy celowy zabieg świadczący o dumie Rosjan z posiadania takiego cudu techniki? 3 kopiejki Gaz Tigr. Gaz Tigr to rosyjskie wojskowe i policyjne wielozadaniowe, opancerzone samochody terenowe o podwyższonych właściwościach jezdnych. Istnieją modele różnych wersji specjalistycznych. Pięć kopiejek Iskander. To lądowy pocisk balistyczny krótkiego zasięgu na mobilnej platformie samochodowej z wyrzutnią typu Iskander. Przeznaczony jest do wykonywania uderzeń na ważne cele lądowe, takie jak środki ogniowe, samoloty i śmigłowce, ale na lotniskach, węzły łączności, stanowiska dowodzenia i tym podobne, a także na obiekty infrastruktury cywilnej. 10 kopiejek Tor M2U. Jest to system kierowanych rakiet Ziemia-Powietrze opracowanych w ZSRR na początku lat 80. XX wieku. System TOR przeznaczony jest do zwalczania celów na małych i średnich odległościach, takich jak samoloty, śmigłowce, pociski manewrujące, bomby czy pociski kierowane. 15 kopiejek Antonow 70T. Jest to średni samolot transportowy krótkiego startu i lądowania. An-70 może zabrać do 47 ton ładunku i osiąga maksymalny zasięg ponad 6,5 tysiąca km przy prędkości przelotowej dochodzącej do 750 km na godzinę. Z ładunkiem do 20 ton samolot tego typu jest w stanie wystartować z nieutwardzonego pasa. 20 kopiejek K-50. Jest to jednomiejscowy śmigłowiec szturmowy produkcji rosyjskiej. Helikopter ma 2 współosiowe wirniki 3-łopatowe wykonane z bardzo wytrzymałych i odpornych na przestrzelenie materiałów kompozytowych. Kabina pilota jest całkowicie opancerzona. 25 kopiejek Tatarstan. Rosjanie wybudowali kilka fregat w Tatarstanie, lecz ta prezentowana na monecie z numerem 691 dodatkowo została nazwana Tatarstan. Pierwsza z nich, Jastrząb, była zwodowana w 1991 roku, lecz los kolejnej zawisł na włosku, kiedy zabrakło funduszy na jej dokończenie. Pomimo zwodowania fregaty 691 w 1993 roku, została ona dokończona dopiero w 2002 i stała się okrętem flagowym flotyli kaspijskiej. 50 kopiejek Tu-95MS. Tu-95 to radziecki strategiczny samolot bombowy dalekiego zasięgu. Napędzany jest silnikami ze śmigłami przeciwbieżnymi. Opracowany został w biurze konstrukcyjnym Tupolewa. Tu-95 miał być odpowiedzią Rosji na amerykański bombowiec B-52 Superforteca. To właśnie Tu-95 brał udział w zrzucie największej zdetonowanej dotąd bomby wodorowej Car Bomba o mocy 50 megaton. To prawie 3,5 tysiąca razy więcej niż bomba zrzucona na Hiroshimę o mocy 15 kiloton. Współczesne bombowce tej serii noszą oznaczenie Tu-95MS i zostały wyprodukowane w latach 80. XX wieku. To taki właśnie model widnieje na monecie. 1 rubel Putin. Władimir Władimirowicz Putin, w latach 1975-1990 funkcjonariusz KGB, od 1999 premier Rosji, a od 2000 jej prezydent. W latach 2008-2012 ponownie premier, a od 2012 roku do chwili obecnej piastuje urząd prezydenta. Nieoficjalnie uchodzi za najbogatszego człowieka świata, a już z całą pewnością jest najbogatszym politykiem świata.
A wiedzieliście, że Amor jest narodowości rosyjskiej? Lata to z gołym tyłkiem, uzbrojony po zęby, strzela do wszystkich, jeszcze twierdzi, że to z miłości. Na koniec chcieliśmy Wam uświadomić, jak ważne jest posiadanie pieniądza jako nośnika propagandy. Dziś oprócz pieniądza oczywiście na pierwszym miejscu króluje telewizja, prasa, w ogóle media. Natomiast pieniądz tą rolę spełniał już od wieków. Każdy władca budował swój wizerunek właśnie w oparciu o propagandę, którą przekazywał za pośrednictwem pieniądza. Jest to bardzo silny środek, ponieważ pieniądze służą do płacenia i każdy chciałby je mieć. Zauważcie dzisiaj, pieniądz też spełnia taką rolę, zwłaszcza pieniądz okolicznościowy, kiedy upamiętniamy ważne wydarzenia dla kraju, dla narodu. Tak robią też pozostałe kraje, to nie jest żaden wyjątek. Także zobaczyliście już monety Naddniestrza, te plastikowe. Pokazałem monety Krymu, monety Ługańska, Doniecka, republik spornych, gdzie do tej pory trwa konflikt zbrojny. No dobrze, żeby nie wchodzić za głęboko w politykę, zobaczcie, że mówiliśmy też w odcinku którymś poprzednim, że monety służą jako nośnik środka propagandowego. Tutaj jest to też dosyć dobrze widoczne. Monety zostały wybite dla republik, które nie są uznawane przez inne państwa poza Rosją i nimi samymi. No ale pieniądze swoje mają, prawda? Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnego odcinka z ciekawostkami numizmatycznymi. Do zobaczenia.